Jest coś dziwnego w świętych. Mówimy teraz o tym Bożym miłosierdziu, ale jest coś dziwnego w świętych, dlatego że oni nie uciekają od tego, od czego zwykły człowiek ucieka. My często uciekamy od choroby, od cierpienia, bólu, od pewnych zewnętrznych okoliczności. Ale jak popatrzymy na świętych, także na świętą siostrę Faustynę, to zobaczymy, że oni od tego nie uciekali. Wręcz przeciwnie, coraz bardziej zgadzali się na to, żeby cierpieć, żeby ofiarować swoje życie, żeby być jak najbliżej Pana Jezusa. Trwamy w czasie Wielkiego Postu i to, co zawsze Pan Jezus przekazywał w różnych objawieniach, w różnych spotkaniach, to by rozważać Jego mękę. A ten, kto rozważa Jego mękę, na pewno w swoim życiu przybliża się do tego, kim był sam Chrystus. Być ofiarą. Święta siostra Faustyna powiedziała, że ofiara to jej drugie imię, że to jej imię. I nie da się tak naprawdę zrozumieć jej życia, tego, jak ona je przeżyła, bez ciągłego ofiarowania. To ofiarowanie miało różny wymiar. Ofiara, cierpienie zewnętrzne, ale także to duchowe. Spotykała się z różnymi sytuacjami. Cierpieniem niezrozumienia przez swoich spowiedników, niezrozumienia przez kierownika, niezrozumienia przez swoje współsiostry, przełożone. I można to wszystko powtarzać, powielać. Może właśnie nie jeden z nas czuje się kimś, kto jest niezrozumiany, kto nie potrafi zobaczyć, że jest jak sam pośród kilku, kilkudziesięciu, kilkuset osób. Można być człowiekiem, który tego nie zrozumie. Święta siostra Faustyna zawsze starała się, by tą swoją ofiarę łączyć z modlitwą. Modlitwa i ofiara. Tego w pewien sposób żąda od nas Pan Jezus, żeby to wszystko było połączone. Bo na cóż to wszystko? Mówi się o tym, by pościć, umartwiać się, ale to wszystko będzie i tak nie najważniejsze. To wszystko i tak jest niczym bez poddania się woli Bożej. Oddaj się Bożej woli. Oddaj się temu, co Pan Bóg chce przez Ciebie uczynić. Może do tego, tak jak już wcześniej mówiłem, potrzeba kierownictwa duchownego. Kierownictwa, gdzie pozwoli zobaczyć, co można zrobić innego, więcej. Nie wiem, jak ma wyglądać Twoja ofiara, jak ma wyglądać Twoje życie, jak je odkryć. To każdy musi najpierw sam przez modlitwę, a potem rozstrzygnięcie, co będzie moją ofiarą. Jądro miłości jest ofiara i cierpienie. Prawda chodzi w wianku cierniowym. Ciekawe to słowa. Trudno, myślę, do końca pojąć, dlaczego Pan Jezus oczekuje od nas ofiary, cierpienia. Ofiary, która ostatecznie ma być wypełniona miłością, bo tylko wtedy to będzie prawdziwe miłosierdzie. Jeśli nie potrafimy cierpieć, ofiarować siebie, to chyba nie zrozumiemy też innego człowieka. I może na koniec, jak ofiarowała siebie i za co święta siostra Faustyna. Ona mówiła, że ofiaruje siebie Bogu dla dzieła miłosierdzia, by było ono znane na całym świecie i by święto miłosierdzia było obchodzone. Ona ofiarowała się po to, by grzesznicy uciekali się do Bożego miłosierdzia. I ona ofiarowała się, aby dzieło miłosierdzia było według Bożej woli. Czy czasem nie uciekasz, ty i ja, od tego, by ofiarować się Bogu, by cierpieć, by stać się człowiekiem
ofiary, modlitwy, wypełniania Bożej woli. Rozważ mękę Pana Jezusa, a może choć trochę zrozumiemy, co to znaczy ofiara.